Dzień dobry, drodzy widzowie. Przed nami trzeci z chyba czterech nigdy nie publikowanych wcześniej odcinków z Wenezueli. Jeżeli nie oglądaliście wcześniejszych, to teraz na karcie pojawi się pierwszy odcinek z tej miniserii wenezuelskiej. I ogólnie takimi kartami chcę połączyć wszystkie moje opublikowane do tej pory odcinki, jest ich chyba 134. A więc gdy będzie się kończył odcinek, pojawi się karta, która będzie prowadziła do kolejnego. Przypominam też, że moi widzowie, którzy prowadzą taki portal KZ1, stworzyli listę odcinków według czasu akcji. I link do tej listy podaję w opisie filmu. To będzie to samo co te karty. No i te odcinki z Wenezueli, akcja dzieje się w 2018 roku, więc wylądują tam w 2018 roku. Natomiast jeżeli chcecie śledzić odcinki bardziej według tego, jak były publikowane, czyli te będą na końcu tej listy i chcecie widzieć, co ostatnio publikuję, to zapraszam na playlistę wszystkie odcinki na moim kanale. A teraz zapraszam Was do Meridy, na zachodzie, nie wschodzie, zawsze mi się to miesza, na zachodzie Wenezueli, bliżej granicy z Kolumbią, w wenezuelskich Andach. No i oczywiście, jak to często w Wenezueli bywa, nie ma prądu. Ten odcinek to będzie taki ogólnie, trochę będę w nim narzekał, bo ta podróż była dosyć męcząca. Napięty grafik, niedziałający prąd i tak dalej, i tak dalej. Zresztą oglądajcie. Cześć! Pewnie słyszycie teraz w tle agregat, który produkuje prąd. Tak, jest następny dzień i nadal nie ma prądu w całej miejscowości. Z tego co wiem, cała Merida nie ma prądu. Ja jestem wyczerpany strasznie. Nie o to chodzi, że jest tu męcząco, chociaż jesteśmy na dużej wysokości, to fakt. Ale chodzi o to, że mam mnóstwo pracy do wykonania. A internet, domyślacie się pewnie, nie działa. To znaczy chwila mi działa, chwila mi nie. Jedyne co fajne, no to widoki. Taka Wenezuela, która trochę przypomina Polskę. Takie trochę Bieszczady jakby nasze. Chociaż będziemy na paru tysiącach metrów dzisiaj, także wysokość jest znacznie większa. No nic, jak na razie to nie jest wyjazd mojego życia. Jestem trochę wkurzony, że opuściłem Caracas, bo nie są to moje klimaty. Do tego jeszcze nic tu nie działa praktycznie. Prąd, internet, porażka totalna. Życie w Wenezueli, jak jest uciążliwe, to się dopiero po opuszczeniu Caracas dowiedziałem tak naprawdę. Ale zobaczymy jaki będzie dzisiejszy dzień. I mam nadzieję, że wieczorem popracuję, a wcześniej pokażę Wam fajne rzeczy. Lecimy. No więc tak, zatrzymaliśmy się na przedmieściach Meridy, można powiedzieć, troszeczkę bardziej na uboczu, ale w całej Meridzie, w tym mieście nie było prądu. Merida, podobnie jak wiele miasteczek w górach na świecie, jest to takie ładne, malownicze miasteczko z ładnymi budynkami, uporządkowane, dosyć czyste i w miarę bezpieczne, co akurat na wenezuelskie standardy jest czymś wyjątkowym. No ale dobra, do Meridy jeszcze wrócimy, teraz ją opuszczamy, jedziemy w góry, zobaczyć piękne, malownicze, wenezuelskie, wysoko położone w górach wioseczki. Nagrałem trochę widoków z tego, które Wam zaraz puszczę z muzyką, natomiast mam tych materiałów 20 minut, tak więc jeżeli ktoś jest bardzo głodny w Wenezueli, no to zapraszam do wsparcia kanału w serwisie Patronite. Wszystkim moim patronom udostępnię 20 minut tego materiału z ulic Meridy i okolic, także będą sobie mogli na spokojnie to obejrzeć przy jakiejś tam muzyczce. Więc jeżeli kogoś to interesuje, to zapraszam do wsparcia kanału w serwisie Patronite. Już za dyszkę miesięcznie można. Dobra, wiecie o co chodzi. Okej. Chwila klipów i jedziemy w góry.
Jesteśmy trochę wyżej. Przejechaliśmy parę wioseczek pięknych, malowniczych. W dole potoki. Zupełnie nie wiedziałem, że Wenezuela może tak wyglądać. Czuję się trochę jak u nas w górach. Zobaczcie, wszędzie tu jest mnóstwo kamienia. Tutaj jest nawet jakiś pomnik z kamienia. Tam w dole sobie potok płynie. No w związku z tym, że jest wysoko, to jest też i chłodniej. Idę po okulary, bo słońce mnie już razi. Co ciekawe, akurat teraz wyszło słońce, ale przez długi czas nie było słońca, jesteśmy wysoko, jest chłodniej i ludzie zupełnie inni są tutaj niż na dole. Mniej uśmiechu zdecydowanie, brakuje mi trochę oddechu, bo jesteśmy wysoko. Zobaczcie, jaki piękny pies. Hola, ¿cómo estás, amigo? No właśnie, więc w związku z tym, że jesteśmy wysoko, jest mniej słońca, jest chłodniej, to ludzie zdecydowanie mniej się uśmiechają, twarze mają takie pochmurne. Jak czasami w Polsce narzekamy na to, że Polacy się nie uśmiechają, no to jest to trochę spowodowane pogodą, tym, że mamy mało słońca. Nie ma słońca, jest zimno, no to człowiek się nie uśmiecha po prostu, to jest naturalne. Zobaczcie, tu jest piękna kapliczka z kamienia. Lobo. Lobo. Lobo siberiano. Mira. Tu jest pochowanych dwóch staruszków. Tam są ich groby. Él mismo la hizo. Wow, no zaczynam wierzyć w Meridę. Wcześniej trochę narzekałem. Zwłaszcza podróż była męcząca. 13 godzin i ten park taki ze starociami trochę mi nie podszedł, ale tutaj jest klimatycznie i pięknie. Zobaczcie, tam na dole strumyczek sobie płynie. A to ta piękna kapliczka. Fajne rzeczy tutaj sprzedają, zaraz pójdziemy na ten przydrożny targ, ale na razie zobaczcie, kupiliśmy. ¿Cómo se llama eso? Dulce de guayaba. Dulce de leche. A, i wszystko to naturalne, homemade można powiedzieć. Idę zobaczyć ten targ. Śmiesznie, bo jesteśmy w chłodnym miejscu, przypominającym mi Polskę, gdzie chodzą mulaci, Wenezuelczycy. Ciemniejsi tacy niż w Polsce, nie pasuje mi to zupełnie do tego. Buenas. Fajny, stary samochód. Ej, no co to jest? To takie rzeczy to po prostu tylko w Wenezueli. Chyba, że się mylę, chyba, że to jest jakiś tuning, który występuje ogólnie na świecie. Ci z was, którzy się znają, ja jestem zerem, jeżeli chodzi o znajomość samochodów i ich silników. Dajcie znać, bo jestem ciekaw, czy to jest jakiś wenezuelski wynalazek, czy po prostu garbusy tak mają na świecie. Tu są truskawki. Można sobie truskawki z kremem zamówić. Buenas. Tu też słodycze różne. Miel, ¿sí? Miel de abeja. ¿Quiere probarla? Sí, por favor. Tutaj też jakieś... A jednak Wenezuelczycy są wszędzie uśmiechnięci. Tylko ci, którzy nie spotykali ludzi, sobie siedzieli przed domkami, byli zamyśleni, no bo zimno i chmury. Gracias. A la orden. Poquito ácido, ¿sí? Eso es normal. Yo sé, me gusta. Troszeczkę kwaśnawy. Miel de qué? ¿Eso? Miel de abeja. Sí, pero... Tutaj trzeba malutki, szybciutki komentarz rzucić, że mój brak znajomości hiszpańskiego wtedy naprawdę duży. Teraz mówię tak sobie, a wtedy to mówiłem bardzo słabo. Nie pozwoli mi wytłumaczyć facetowi, że chciałem go zapytać, z jakich drzew, wiecie, miód akacjowy, jakieś tam różne inne, nie wiem jakie są te miody, ale ogólnie chodziło mi o to, z jakiego rodzaju drzewa jest i mówię mu miel de, czyli miód z, pokazując, a on mówi, nie wiem z jakich pszczół. Myślę, że pytałem go o rodzaj pszczół, od jakich jest ten miód. ¿Sabes qué tipo de... cómo? De abeja no. Lo cierto es que viene de los pueblos del sur, que es en Mérida. Okay. ¿Y cuánto cuesta? Esta sale en 900 y la grande sale en 1500. Wychodzi śmieszna cena, dlatego że... Kurczę, no... W tym momencie to jest jakieś... Złoty 50 za słoik miodu. Tak jest tanio.
Dowiedziałem się przed chwilą, że jesteśmy teraz na wysokości 3200 metrów, a damy radę wjechać tą drogą na ponad 4000, 4100 coś chyba z tego co pamiętam. Niestety nieczynna jest najwyższa na świecie kolejka górska dzisiaj, bo jest poniedziałek i w poniedziałek wszystkie parki narodowe w Wenezueli są nieczynne, bo one wtedy dbają. Coś tam, jakieś roboty wykonują. Jak dla mnie to po prostu z lenistwa tego nie odpalają, bo nic tam pewnie, co można robić takiego, że trzeba aż zamykać park narodowy. No dobra, akurat przy kolejce to ma sens, ale przy parkach narodowych, takich jak zwykły park, jak Łazienki w Polsce, no nie wiem. W każdym razie kolejka najwyższa na świecie, najwyżej położona, rekord Guinnessa, Teleférico Mérida, jest wyłączona. Chciałbym zobaczyć tamte miejsca, najwyższy też szczyt Wenezueli, czyli Pico Bolívar, wysokość taka jak podaje na dole. Może się uda jutro. Jak się nie uda, no to trudno. Ej, słuchajcie, jechaliśmy do takiego jeziorka, Mucumbahi się nazywa, czy jakoś tak, napiszę na dole jak się nazywa, tutaj je widać. I spotkaliśmy tutaj mojego kolegę, którego już znacie. Sebastiana. Wyobraźcie sobie, że umówić się na piwo z nim w Caracas to jest po prostu, nie wiem, 8 cud świata, nie? Żeby się z nim umówić, a spotkaliśmy się 1000 kilometrów dalej, tak, bez umawiania się. Zupełnie niespodziewanie. No, byłem ostatnio zajęty, więc nie za bardzo dawałem radę się umówić, a tutaj wpadliśmy na siebie, no, zbieg okoliczności na maksa. Najlepsze jest to, że odpalam drona, on do mnie podchodzi, zaczyna po hiszpańsku mówić. A on słyszy mój hiszpański. A ja słyszę, odwracam się, mówię, Bartek. Tak, to było mocne. Postaramy się odpalić drona i coś nagrać, chociaż jest mgła. Zobaczymy, czy się uda. Polonia, Mérida, Venezuela. Ja? Zrobiliśmy sobie z Sebastianem pamiątkowe zdjęcie, to tyle, co możemy zrobić, bo dronem nie polatamy. Są chmury, nic nie widać, a do tego jeszcze kropi deszcz delikatnie co chwilę. Ogólnie to nie jest mój klimat, absolutnie to nie jest mój klimat. O kurde, ludzie w podkoszulku tutaj. Mi Polakowi jest zimno. Na pewno jest tu pięknie, jeżeli jest przejrzyście, no ale jeżeli są chmury, mgła i tak dalej, no to za bardzo nie widać cokolwiek. Wygląda to nadal uroczo. Ja w tym momencie jednak tęsknię za plażą. Zdecydowanie. To jest to, co nam Polakom chyba podoba się bardziej niż takie klimaty. Takie klimaty mamy w Polsce. Dobra, zawijamy się, bo zimno. Hej. Tutaj od razu wypada wtrącić, że w następnym odcinku będzie plaża, dlatego że zjedziemy z gór i pojedziemy nad Morze Karaibskie do miejscowości Morrocoy. Dlatego zapraszam już teraz. Zatrzymaliśmy się przy drodze, bo zobaczyliśmy tutaj jakieś jedzenie. Pieczone ziemniaki i chorizo, ale fajne. Buenas. ¿Tienen punto? Okej. ¿Precio Para todos? Wybraliśmy tutaj jedzenie, które chcemy kupić, ale nie da się zapłacić, więc idziemy teraz tam 200 metrów, bo tam mają punkt, w którym się płaci. Gotówki tyle nie ma, bo to jest parę milionów, a takiej gotówki to walizki trzeba było mieć, żeby mieć taką gotówkę. No dobra, może nie walizki, ale duże pliki pieniędzy i nie ma takiej kasy. Tutaj muszę wytłumaczyć, o co chodzi, bo niektórzy nie rozumieją, o co chodzi z tym, że brakuje gotówki. Po prostu, gdy jest taka inflacja, że ceny rosną 100-krotnie w ciągu roku, to oni nie nadążają z drukowaniem pieniędzy, musieli wypuszczać coraz to nowe nominały i po prostu, wiecie, no jak dzisiaj chleb kosztuje 1000, no to powiedzmy 1000 zł, to jeszcze stówkami uzbieramy, prawda? No ale jeżeli już będzie kosztował 1 000 000, a nie robią nowych nominałów po 10 000 złotych, no to brakuje po prostu papieru, brakuje pieniędzy, dlatego od kiedy pamiętam praktycznie w Wenezueli zawsze się płaciło przelewami albo kartami, a gotówki to z reguły brakowało, chyba że na świeżo zrobili denominację i wprowadzili nowe banknoty, no to wtedy dawało radę, ale to przez jakiś czas i później znowu inflacja zżerała te denominacje. Tak było w 2018 w sierpniu na przykład, że przez chwilę była gotówka, a później znowu inflacja zeżarła gotówkę. Czyli tak, pani, od której kupiliśmy jedzenie, idzie z nami do miejsca, gdzie możemy zapłacić kartą, żeby odbyła się ta transakcja. Ona powie, ile to kosztowało, no i zapłacimy. Codzienna sytuacja w Wenezueli. Zobaczcie, boisko do kosza. Ciekawy kościółek. I chłopiec, który bawi się koniem drewnianym. Oczywiście jak chciałem go nagrać, to przestał się bawić. Klasyk. A tu jest punkt do płatności. I mała kolejka, żeby te płatności zrobić, dlatego że jest dużo ludzi i jeden punkt płatności w tej wiosce. Taki klimat.
Tak, tutaj trzeba zrobić pauzę, a nawet zbliżyć. To jest taki... coś, co często widziałem w Wenezueli. Taki przestępczy luk malandros, którzy... No, widzisz te twarze i no, nie masz ni krzty zaufania. No i takie spojrzenia zdarzyło mi się czasami wyłowić w moim kierunku. Patrzysz na te twarze i jest wysokie prawdopodobieństwo, że mogliby cię pozbawić twojej kamerki, a może nawet i życia, cholera wie, no. Ale nawet jak pokazałem Ignalin te twarze, to ona mówi do mnie horrible, horrible. Chociaż czasami wiecie, no też to może być krzywdzące. Sorry, komar. Może być to krzywdzące, dlatego że ktoś ma taką twarz, bo po prostu jest ponury i zmęczony i ciężko ma w życiu, a nie zamierza cię okraść, ale intuicja coś podpowiada. Ya donde pasaron el punto. Gracias. Chorizo z pieczonymi ziemniaczkami. Dobre na zimno. I na dokładkę jeszcze kukurycka. Świeża. Yummy. To jest muzyka, to jest po prostu muzyka, moi drodzy. Skrzypienie tego silnika, skrzypienie tego samochodu to jest coś pięknego. Myślę, że Złomnikowi można by to puścić, by mu się spodobało. Swoją drogą pozdrawiam Złomnika. Coś pięknego. Natomiast teraz będzie taki moment trochę żenujący dla mnie, bo musiałem wywalić połowę tego, co mówiłem, bo mój hiszpański był w tak fatalnym stanie jeszcze wtedy, że ci ludzie nie rozumieli, co ja w ogóle do nich mówię, także będzie to mocno pokrojone, ale dowiemy się tego, czego się chcemy dowiedzieć, także oglądamy dalej. Una pregunta, ¿ustedes saben cuánto temperatura minimum en la noche aquí? ¿Cuánto grados? Como 6, 7, 8 horas, algo así. Pero creo que en invierno menos. Sí, como anoche llovió bueno. Amaneció nevado, creo filos. Czyli schodzi w nocy do 6-7, a czasami to jest jakaś taka kolumna ciężarówek. Tutaj muszę jeszcze na sekundkę przerwać, to jest ciekawa obserwacja. Nowe, całkiem nowe, bardzo drogie samochody, wszystkie praktycznie białe. Na początku Mercedes G-klasa, którego było widać w ujęciu wcześniej. My te samochody wcześniej spotkaliśmy tego dnia, nie nagrywałem wtedy, ale ludzie, którzy ze mną jechali, czyli rodzina Kisbel, od razu powiedzieli El Gobierno. El Gobierno. Na pewno jacyś enchufados, na pewno jacyś podłączeni do systemu i tam jest właśnie taki klimat. Z jednej strony też mi się wydaje, że to raczej było El Gobierno, ale z drugiej strony to może być po prostu ktoś bogaty. Chociaż większość bogatych ludzi, właścicieli dużych biznesów raczej siedzi poza Wenezuelą, bo nie chcą być porwani, mimo tego, że stać ich na ochronę, to jednak unikają mieszkania w Wenezueli. Więc może faktycznie to było El Gobierno, nie wiadomo, ale samochody mieli przednie i całkiem nowe. Wcześniej pojechał Mercedes G-klasa na początku. Jacyś albo politycy, albo coś w tym stylu muszą jechać, bo taka kolumna samochodów tutaj to nie może być raczej przypadek. Też swoją drogą powiem wam, że trochę popieprzony byłem nagrywając to tak sobie po prostu. Niby, że siebie nagrywam, ale te typy tam widziały, że ja ich nagrywam, no ryzykownie. Chyba młodszy człowiek to odważniejszy po prostu był. No ale co w sumie, co mogą zrobić? No turysta sobie nagrywa. No aczkolwiek... Nie wiem, czy dzisiaj bym nagrywał. Nie, no pewnie bym nagrywał. Drogie bardzo samochody. Chwilę pogadaliśmy z tym starszym panem, no i on coś dla nas zagrał, oczywiście coś mu tam zapłaciliśmy. Z reguły staraliśmy się w związku z sytuacją w kraju raczej wydawać kasę, także kupiliśmy też te miody i różne tam inne rzeczy, żeby jakoś tam Wenezuelczyków lokalnych wspomóc. Niestety panu gitarka trochę nie stroiła, ale dobra, no posłuchajmy. To już jest moment, jak wjechaliśmy na najwyższe miejsce, w jakim byliśmy. Tam widzicie kolumnę tych enchufados właśnie, tego El Gobierno. Nie wiadomo, czy to byli oni, czy nie. Zatrzymali się w tamtym miejscu. Później poszliśmy tam zjeść, ale tam już nie nagrywałem. Chyba mi się nie chciało po prostu. Jesteśmy na wysokości 4000... Ile dokładnie podam na dole? Metrów. Mało tu powietrza. Znaczy nie przesadzajmy, nie są to Himalaje 8000, ale to się czuje, że jednak jakaś wysokość jest. Jesteśmy w wenezuelskiej części Andów, malutkiej części należącej do Wenezueli.
Jest zimno i są tu piękne widoki, ale ich nie zobaczymy, bo są chmury. Możemy zobaczyć tutaj serpentynę taką, a tutaj są chmury. Chciałem odpalić drona, ale zaczęło padać i zaczął wiać wiatr i nie odpalę. Może pokażę wam coś na dole, były fajne widoki, może zaraz to nagramy. Lecimy po zimno. 7 stopni. Wenezuelskie Andy nie ukazały się nam niestety w pełnej krasie, głównie z powodu kapryśnej pogody. Po drodze odwiedzamy 2 rzekomo ostatnie w Wenezueli kondory andyjskie, ogromne ptaki mogące latać do wysokości 6 km. Kondory to ptaki łączące się w pary, często na całe życie. Podczas gdy jeden z ptaków z jakiegoś powodu trzymany był w klatce, drugi, ten będący na wolności, codziennie go odwiedzał. No i moi drodzy, wracamy do Meridy i Meridę znowu trochę ponagrywałem z samochodu. To jest część tego, co wrzucę w tych 20 minutach dla patronów, w slow motion z jakąś tam muzyczką. Tutaj tylko jeszcze pozwolę sobie zatrzymać na sekundkę kamerę, dlatego że to jest Wenezuela, no. Oczywiście zaraz będę opieprzony za to, że jestem cholernym szowinistą, no ale Wenezuela, więc nagrywasz sobie przypadkowo ulicę i Wenezuela. Jeszcze tylko powiem na chwilę, że w ogóle ostatnio dostałem komentarz pod którymś z filmów, że, bo powiedziałem, jak byliśmy w Medellin, powiedziałem tak pod nosem, sam do siebie, no ale zostawiłem to w filmie, bo to było takie spontaniczne, wiecie, fajna mama. I tam, bo jakaś kobieta szła z dzieckiem po prostu. I ostatnio dostałem komentarz od dziewczyny. Bardzo się zawiodłam, że tak szowinistycznie skomentowałeś tę kobietę. Mam wrażenie czasami, że świat idzie za daleko. Myślałem, że ja, libero-lewak, jednak nie będę miał nic przeciwko tym trendom, ale wydaje mi się, że to już jest trochę przesada. Wiecie, to był taki odruch, no to nie było zaplanowane i kurczę, nie robiłem tak jak latynosi, że hello, bo oni by powiedzieli hej, fajna mama. Ja sobie pod nosem sam do siebie powiedziałem fajna mama. Dobra, oglądamy dalej, bo się rozgadałem. Jesteśmy teraz przy największej kolejce wyciągu najwyżej położonym na świecie, Teleférico Mérida, ale nie działa i nie wiadomo kiedy będzie działał. Pytaliśmy przed chwilą ludzi przy kasach, jak wygląda sytuacja. Oni mówią, że nie działa, dlatego że są tam prowadzone jakieś prace związane z... No, dbają o to, żeby było wszystko ok. Może to i lepiej w sumie, niż gdyby mieli puszczać jakieś niedofinansowane kolejki w trakcie kryzysu i dochodziłoby do wypadków, tak myślę. No w każdym razie udało mi się nagrać, że tutaj nie mówi się, taki napis przy wejściu do tej całej kolejki, że tutaj nie mówi się źle o Chavezie na tej kolejce i przy wejściu. Taki klimat. Dzięki Chavezowi mają to, że w ogóle nic tu nie działa, ale nie mówi się o nim źle. No w sumie tak, ludzie mogliby mówić sporo złego. Chociaż Chavez się cieszy w ogóle o wiele lepszą opinią niż Maduro, dlatego że moim zdaniem Chavez narobił sporo złych rzeczy, których efekt widzimy teraz. Zarządzał źle tym państwem, a na Maduro to wszystko spadło, który też jest nie lepszy. No ale to nie jest głównie wina Maduro, moim zdaniem. Okej, lecimy. Muszę dzisiaj popracować, a internet nadal i światła i internetu nadal nie ma w miejscu, w którym mieszkamy, w miejscowości obok. Muszę zostać w Meridzie za 3 godziny, popracować i dopiero jadę. Wyjazd życia normalnie. Jesteśmy teraz w Meridzie w restauracji i jem jedną z dziwniejszych zup, jakie kiedykolwiek jadłem, ale bardzo ciekawą. Tu jest ser, są ziemniaki, gdzieś tam, są ziemniaki, trawa cytrynowa, tłuszcz, no i całość jest jeszcze do tego dodana sporą ilością mleka. Bardzo ciekawe jedzenie. Nazywa się Pisca Andina, czyli andyjska piska. Co to jest piska, napiszę, jeżeli jest tłumaczenie na polski.
No więc jestem teraz w Wenezueli, w Meridzie. Są to Andy. No więc jestem teraz w Wenezueli, w Meridzie. Są to Andy. Jestem niedaleko Kolumbii, wschodnia Wenezuela. Zachodnia Wenezuela, zachodnia. Zawsze mi się chrzani wschód z zachodem. Tak samo było w filmie o Chile. No, powiedziałem, że Pacyfik jest na wschodzie, a Andy są na zachodzie. No, także zachodnia Wenezuela, czyli po waszej lewej stronie, tutaj, przy granicy z Kolumbią. I nagrywam najgorszego vloga w swoim życiu. Optymista. Wtedy mi się wydawało, że to jest najgorszy vlog mojego życia. Teraz już wiem, że nie był najgorszy. Ale wiecie, po prostu nie było klimatu. No, nie czułem tego wyjazdu aż tak, żeby mi się chciało go pokazywać. Teraz wydaje mi się bardzo ciekawy. Totalnie nie czuję weny. Miejsce absolutnie mnie, no nie to, że rozczarowało, ale niczym nie zaskoczyło na plus. Po prostu tak jakbyście byli w Bieszczadach z trochę ładniejszymi budynkami i z trochę lepiej rozwiniętymi. No jest tu jakieś tam miasto i tak dalej. Natomiast nie są to moje klimaty. Zdecydowanie bardziej podoba mi się Caracas, gdzie jest więcej zwykłego życia. Ziomki coś tam krzyczą. Zdecydowanie wolę Caracas, gdzie jest więcej o wiele zwykłego życia. I Caracas cały czas się jeszcze, że tak powiem, nie najadłem. Ciągle jestem go głodny. Do tego jeszcze, gdyby się tu jechało godzinę albo dwie, ale nie, jedzie się 13 godzin. Rozwalił nam się samochód. No jedna wielka katastrofa, krótko mówiąc. Ale jest jeden plus, mianowicie plus jest taki, że jest tu bezpiecznie. Nie trzeba się aż tak obawiać. Puścili mnie samego, żebym nagrywał. Muszę wam powiedzieć, że zarówno po drodze, jak jechaliśmy do Meridy i później w Morokoj zwłaszcza, gdzie będzie tak trochę niebezpiecznie, taki klimat tam będzie, nie pozwalili mi raczej samemu chodzić daleko i nagrywać. Raczej Will, kuzyn Kisbel za mną szedł, albo ktoś tam miał mnie na oku zawsze. No a poza tym to jest podobnie jak w innych częściach Wenezueli. Kryzys, bieda, trudne życie, wszechobecny Maduro. Ale spoko, jakoś daje się żyć. Ziomuś jedzie na desce. No i ładna dziewczyna sobie siedziała w samochodzie, jak to w Wenezueli. Okej, muszę pracować, bo mam tyle roboty. Światła nie ma w mieście, w którym mieszkamy. Internet nie działa i nie byłem w stanie nic ogarnąć. Więc stresik w związku z tym. Pokażę wam jeszcze stary autobus. Niebieski, ładny. I lecę. Opuszczałem Meridę z poczuciem niewykonanego obowiązku, czy może raczej straconej szansy, a już na pewno ze świadomością, że w innych okolicznościach można było pokazać ten rejon Wenezueli lepiej. Dzisiaj sporo bym dał za to, żeby przez chwilę być w Wenezueli, nawet w Meridzie. Był to trzeci z 4 odcinków z podróży po Wenezueli. W kolejnym pojedziemy nad Morze Karaibskie do miejscowości Morokoj w stanie Falcón. Do zobaczenia już niedługo.